Ja mam naprawdę poważne wątpliwości co do tego, czy obecność premiera, który nie ma zielonego pojęcia o tym, jak wygląda sytuacja hydrologiczna, który się na tym po prostu nie zna. Tak jak ja się nie znam, jak pan poseł Łącki się nie zna i pewnie Edward Siarka ze względu na to, że był w resorcie, to pewnie się zna. Ale my się na tym nie znamy, nie mamy zielonego pojęcia o tym. I obecność premiera tam nie pomaga, a moim zdaniem szkodzi. Panie redaktorze, no powiedziałem, jeszcze raz to powiem. Co teraz panowie z PiS-u, koledzy moi z PiS-u mówili o panu premierze, gdyby go tam nie było? No przecież znajdowaliby 1000 powodów do tego, żeby go oczernić, obrazić o wszystko, bo go nie ma. Można było wybrać kogo. Mógł zostać w Warszawie i nie o to chodzi. tej strony koordynować z Warszawy, albo mógł przyjechać na miejsce. Wybrał moim zdaniem lepszą opcję. Cześć, witam was. Moi drodzy, dzisiaj się skupię, przynajmniej postaram się skupić na jednym temacie. Bo jak wiecie, no, tą serię, którą zacząłem, no, jest bardzo wiele do omówienia, wiele do wyjaśnienia, ale tak nie chcę też was zasypywać takim mydłem i powidłem, niech to tak nazwę. Dzisiaj skupię się na fake newsach, na półprawdach, właśnie to, co miałem zrobić wczoraj, tak notabene, na kłamstwach, na manipulacjach właśnie pisowców i tych pisowskich troli, które są rozsiewane na niespotykaną skalę po internecie, po mediach społecznościowych. No, pisowskie trole uaktywniły się no wyjątkowo i powiem wam tak, może inaczej, zacznę od przeprosin was wszystkich, bo dzisiaj mogę używać dość sporo niecenzuralnych słów i wszystkich tych, którzy mają wrażliwe uszy, z góry ostrzegam, jednocześnie przepraszam, ale czasami jest tak, że no, nie można znaleźć w języku polskim odpowiednich słów, cenzuralnych słów, by określić to, co w człowieku siedzi, to, co te pisowskie gnidy odwalają w tak ciężkich dla Polski czasach. Moi drodzy, powiem wam tak, hasło hieny PiS tak naprawdę bardzo mi się spodobało, jak zauważyliście przez ostatnie, szczególnie 2 materiały. Podoba mi się jak dawno żadne hasło. Bo to hasło właśnie hieny PiS bardzo dobrze i w punkt nazywa rzeczy po imieniu. A mianowicie fakt, że PiS poza żerowaniem na ludzkich nieszczęściach, na podziałach, które zresztą w tym celu sam tworzy i skutecznie tworzy już od 8 lat ponad, nie ma kompletnie tak naprawdę nic do zaoferowania poza właśnie szczuciem, pomawianiem, wypuszczaniem fake newsów, dezinformacją. Robią wszystko, żeby skłócić naród. To jest podstawa, bo jak wiecie, ze skłóconym narodem jest łatwiej rządzić. I pisowcy tak naprawdę wszystkich Polaków mają głęboko w dupie. Ja już to nieraz podkreślałem i będę podkreślał jeszcze niejednokrotnie. Dla pisowców liczy się władza, liczy się koryto i niczym Neron podpalił Rzym, tak pisowcy są w stanie, są zdolni, jestem o tym przekonany, do podpalenia całej Polski, byle tylko utrzymać się u władzy, dorwać się do koryta, rządzić i okradać Polaków. I do czego zmierzam? Właśnie do sytuacji, która jest obecnie w naszym kraju, czyli o tej tragedii, która się dzieje na południu Polski, o tych powodziach, o tragediach ludzkich, o tym całym nieszczęściu. Nawet sukinsyny jebane, przepraszam za wyrażenie, przepraszam sukinsynów, że porównuję ich do pisowców, być może obrażam sukinsynów, ale te sukinsyny nie wahają się, nawet im brew nie zadrży przed tym, żeby wykorzystywać te tragedie do swoich takich niskich celów. Byle się dorwać do koryta, byle skłócić Polaków,
byle opluć Tuska, byle opluć koalicję rządzącą. Nieważne to, że ludzie, którzy tam są, potrzebują rzetelnych informacji. Dla nich jest to nieważne. Dla nich jest ważne to, żeby dowalić Tuskowi, żeby dowalić rządowi i żeby się pokazać, jacy to oni są wspaniali. A wszystko po to, żeby dorwać się do koryta i znowu żreć pełną mordą z państwowej michy. Te pisowskie mędy są w stanie i robią to, wyśmiewają ludzi w potrzebie, okłamują ludzi w potrzebie, żerują na ludziach w potrzebie. Ten podły, kłamliwy PiS w pełnej krasie, no, żeby opisać to wszystko, to by trzeba, nie wiem, całą książkę tych wszystkich przymiotników, przyimków wymienić. Nie rozumiem, dlaczego ta partia w wyrokach sądowych od dawna nazywana zorganizowaną grupą przestępczą wciąż jest w rejestrze partii politycznych. Ona powinna być w rejestrze zakładów karnych, a nie partii politycznych. No bo naprawdę wiele potrafię zrozumieć, naprawdę wiele potrafię zrozumieć. Potrafię, moi drodzy, zrozumieć to, że ktoś nienawidzi Tuska, że ktoś nienawidzi PO, czy tej koalicji, czy tego całego rządu, że krytykuje działania, też jak najbardziej to rozumiem. Rozumiem to, że oni wierzą w to, co mówią. Tak, nawet to potrafię zrozumieć. Ale za cholerę, wybaczcie mi, ale za cholerę nie potrafię zrozumieć, jaką jebaną kurwą trzeba być, żeby dezinformować rodaków, żeby siać fake newsy, żeby przeinaczać wypowiedzi premiera rządu tylko po to, żeby wykorzystać tych nieszczęśników, których dotknęła powódź, do własnych celów. Jaką mędą społeczną trzeba być, żeby siać dezinformację wśród tych ludzi, żeby zasiewać niepokoje. To jest, powiem wam, naprawdę dla mnie niepojętne. Tak powiedziałem, ja potrafię zrozumieć, że ktoś nie lubi tego Tuska czy tego rządu, że może im się nie podobać sposób działania tego rządu. Okej, każdy ma do tego prawo, ale do kurwy nędzy, przepraszam, ludzie, weźcie się, pierdolnijcie w łeb. Jak można wykorzystywać tych ludzi do własnych takich niskich pobudek, takich niskich celów? Jak może Polak Polakowi, Rodak Rodakowi robić takie skurwysyństwa? I to z powodu, żeby się tylko dorwać do koryta. No, dla mnie to jest naprawdę, mi się to w głowie nie mieści. Być może jestem tępym, głupim lewakiem, który nie rozumie tych mechanizmów, ale naprawdę wolę być takim lewakiem i mieć empatię, niż taką zimną suką być jak pisowcy, którzy wykorzystują tych ludzi do własnych celów. I ja tutaj podam właśnie dzisiaj kilka przykładów. Być może się komuś spodobają, być może komuś nie, ale według mnie Tusk być może popełnia wiele błędów. Nie mówię, że nie. Jest tylko człowiekiem. Każdy w rządzie jest człowiekiem i każdy podejmie decyzję lepszą lub gorszą, trafną lub błędną. Nie ma ludzi nieomylnych. Oczywiście z wyjątkiem samego Jarosława Zbawiciela, zawsze dziewicy. Ale do cholery ten Tusk od piątku siedzi tam z tymi ludźmi. Przebywa z tymi ludźmi. Robi to, co potrafi. Teraz ta pisowska szczujnia, to szambo zwane telewizją, Telewizja Republika, tak jak widzieliście na początku, zmieniła narrację i zaczęli Tuska krytykować za to, że on tam jest. No ja pierdolę. Najpierw im się nie podobało, że przyjechał za późno, bo na początku mówił, że przyjechał za późno. Był od piątku, ale przyjechał za późno.
To nieważne, że Duda se zorganizował jakieś zjebane dożynki, gdzie wpierdalał bigos i tańcował, śmiał się, miał tych powozian w dupie. To jest nieważne. Ważne to, że żona Tuska przywiozła słoik szczawiowej i Tusk żar szczawiową i było jabłuszko. No jeszcze mogli dopowiedzieć, kurwa, że zagryzał niemiecką kiełbasą do kolekcji. No, telewizja Republika już tak spadła na dno, już nie wiedzą, do czego się dojebać. Zupka szczawiowa im nie przeszła, to teraz się przypierdolili, że on tam siedzi. No a kto ma tam, kurwa, siedzieć? Pisowcy nie mogą tam robić wałów, nie mogą okradać tych biednych ludzi oficjalnie, więc nie mogą tam siedzieć. A propos, właśnie, ja się trochę dzisiaj unoszę, ale powiem wam, że dzisiaj ten materiał przygotowywałem i się unosiłem. W przygotowywaniu, jeśli chodzi właśnie o działanie rządu, chciałbym wam coś pokazać i szanownym pisowcom coś przypomnieć, bo to jest powszechnie wiadomo, że każdy pisowiec ma bardzo krótką lub wybiórczą pamięć, chociaż pamięta to, co Tusk robił 10 lat temu, ale za cholerę żaden pisowiec nie pamięta to, co PiS robił kilka miesięcy temu. Teraz PiS wyje jak suka w rui, jak to niby ten obecny rząd zarządza sytuacją związaną z powodzią, jak źle wszystko robi, jak jest nieudolny. No, zresztą tego wam nie muszę przytaczać, bo pewnie wszyscy słyszeliście. Więc moje kochane pisiory i wszyscy inni przeciwnicy tego rządu, miłośnicy poprzedniego. Więc pragnę wam przypomnieć, jak właśnie pisowcy rządzili. I tutaj rok nie tak odległy, 2017. Być może już nie pamiętacie, ale był huragan na Kaszubach. Wojewoda PiS Drelich stwierdził, że do usuwania liści nie będzie wysyłał wojska. Zaś ówczesna premier Beata Szydło, która, no, premier tysiąclecia, najlepsza premier w historii Polski, która zwiała do Unii Europejskiej, z psycholem Macierewiczem, pojawili się po 4 dniach od kataklizmu, po to, by sobie pierdolnąć kilka fotek na tle połamanych drzew i zawinęli dupę w troki i pojechali z powrotem. Taka była pomoc pisowców podczas tego huraganu. Tak super wtedy pisowcy rządzili. Ale wy, kurwa, oczywiście o tym nie pamiętacie, no bo tego się nie pamięta, bo to nie jest medialne. Tego nie powinno się, tego żaden Polak nie powinien pamiętać, prawda? Ale nie, żyjemy w takich czasach, że jest wszystko, tylko trzeba poszukać. Wcześniejsze prowadzenie wojska niczego by nie zmieniło. Do zbierania gałęzi, do zamiatania liści nie będziemy wzywać wojska. No proszę mnie zrozumieć, że musimy pamiętać o tym, że wojsko jest potrzebne tam, gdzie nie możemy sobie poradzić w inny sposób, albo by trwało to zbyt długo. Ja rozumiem, że cały czas jest taka atmosfera, czy się taką buduje, że mieszkańcy sobie nie dadzą rady. To nie jest prawda. Teraz tak, kolejny, kurwa, cipkousty, kurwa, Oskarek Dupolis pisowski, kurwa. Trudno jest nawet skomentować tego gnojka. Kiedyś zniszczy jego własna nienawiść, ten pisowski dupowłas, kiedyś zadławi się własnym jadem. Tak się zastanawiam, skąd u takiego młodego człowieka ta nadzwyczajna zdolność do manipulacji faktami, przekonanie, że kłamstwa i oszustwa to droga do sukcesu, chociaż w PiSie prawdopodobnie tak, to jest po prostu taki, ten Oskarek to jest taki typowy produkt pisowskiego prania mózgu. Ten pisowski młody aparatczyk, jak już pewnie niejednokrotnie zdążyliście się niestety przekonać, nie cofnie się przed żadną podłością, by osiągnąć swój cel. To jest taka
wierna kopia doktora Jakiego. Będzie pierdolił od rzeczy kompletne bzdury, ale po to, żeby tylko zaistnieć. O Jakim nawet nie chce już mi się gadać, bo i tak jestem podminowany. Jaki, gdy jego krajanie, gdzieś tam Opole i okolice są podtapiani, przeżywają kataklizm, Jaki nie ma czasu na takie pierdoły, by pomóc swoim krajanom. On jest zbyt zajęty rozsiewaniem debilnych memów w internecie i pierdolenia głupot. No ale to jest cały PiS. Moi drodzy, Mark Twain powiedział kiedyś, że lepiej jest się nie odzywać wcale, niż wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. I do czego tutaj piję? Z tej rady, nomen omen bardzo mądrego człowieka, nie skorzystał właśnie ten cipkousty Oskarek. Aby rozważnie szafować słowami. A dlaczego? Otóż, moi drodzy, ten cipkousty Oskarek, ta dziewczynka Oskarka, nie wiem co to jest, w niedzielę 15 września napisał w mediach społecznościowych, że, i tu uwaga, cytuję, jeśli potwierdzą się nieoficjalne doniesienia, będzie można postawić tezę, że największą od dekad powódź w Polsce wywołała świadoma i niebywale groźna polityka rządu. No i powiedzcie mi, że ten człowiek ma gówno zamiast mózgu, że po prostu jest jebniętym gówniarzem, który dla kariery powie wszystko, robi po prostu z gęby dupę. Moi drodzy, na temat tego śmiesznego człowieczka nie będę się dzisiaj rozwodził, jemu poświęcę znowu niestety osobny materiał, bo jest o czym mówić, ale tutaj chciałbym wam tylko naświetlić pewne rzeczy, które mnie osobiście, powiem wam, robi się wstyd przed światem, patrząc na porównanie i daleko nie szukając prezydenta Czech, który jest prawdziwym prezydentem, i tego Stańczyka, który zamieszkuje Pałac Namiestnikowski. Jak już wam wspominałem, budyń Kaczyńskiego w trakcie powodzi urządził sobie dożynki. Bawił się w najlepsze, kiedy ludzie przechodzili tragedię. W dupie miał to, nie pojawił się, nie miał zamiaru. Mało tego, wyszło na jaw, że urządził dla siebie i swojej gazeli prywatny koncert zespołu Mazowsze za bagatela 340 000 złotych. Koncert był prywatny, bo była na nim garstka osób. No, nasz rezydencik lubi przepalać pieniądze podatnika. I teraz sobie pomyślcie, przecież te 340 000, no, na skalę rządu, na skalę budżet prezydencki nie jest dużo, ale dla skale, ile te 340 000, ilu osobom mogłoby pomóc? Ja już nie będę się rozwodził, na co on więcej wydawał, bo całe zorganizowanie tych dożynek w takim czasie to już jest osobna bajka. Ale pamiętajcie, Tusk jadł zupę szczawiową ze słoika. To jest kurwa sensacja, bo to, że Duda se zrobił prywatny koncert Mazowsza za 340 000 złotych, to przecież to w telewizji Republika nawet nie ma o czym wspominać, bo po co? No kto będzie się takimi drobiazgami przejmował? To jest tylko marne 340 000, no kurwa na waciki nawet by nie starczyło. I tak to, moi drodzy, w pisowskiej alternatywie jest. Martwy handlarz bronią i respiratory za 370 milionów w epicentrum pandemii. W pisowskich mediach cisza.
powódź dzisiaj. Duda wydaje 350 000 na dożynkowe Mazowsze. Cisza. Powódź. Tusk je zupkę szczawiową. Larum kurwa na całą Polskę, bo Tusk je zupę szczawiową, którą przywiozła mu w słoiku żona i mało do tego. Jeszcze jebaniutki 2 jabłka do tego miał. No jeszcze tylko by brakowało, żeby niemiecką kiełbasą zagryzał. Dziękujemy panie prezydencie, że pan odwiedził, ale również żądamy od rządu dużej pomocy. Będzie. Dzisiaj o tym dyskutujemy. Dałybyście lizaka prezydentowi? Gdzie mieszkacie? Tutaj? W środku? I zalało was? Nie. I są wszystkie potrzebne służby, bardzo doświadczone, mających świetnych ludzi. Bogatynia nie jest sama. Że to Ojciec Święty Jan Paweł II jeszcze w latach 80. przecież za czasów poprzedniego ustroju komunistycznego jeszcze wzywał, że polska wieś powinna być pod wszechstronną opieką. I teraz, moi drodzy, pokażę wam coś, co wywali was z butów. Po tutaj tej stronie macie prezydenta Czech, który pomaga powodzianom. Tutaj, zawsze się mylę, tutaj macie naszego Stańczyka Dudę, który leci sobie do USA. Taka maleńka, subtelna różnica między prawdziwą głową państwa a atrapą głowy państwa. Wiecie co, za chwilę zmienię jednak koszulkę, bo mam zieloną koszulkę i zaczynam wam znikać, także zmienię koszulkę i wracam do was. No, teraz lepiej. I teraz tak, wróćmy do właśnie tych porównań. Moi drodzy, prezydent Czech Petr Paweł, chyba dobrze wypowiedziałem, pomaga powodzianom. Nasz rezydent Duda, PiS, roześmiany od ucha do ucha, najpierw bawi się ze swoją gazelą Agatką na dożynkach, wysłuchuje prywatnego koncertu za 350 000 zespołu Mazowsze. Nomen omen, bardzo szanuję ten zespół. A teraz wybiera się do USA na spotkanie z Trumpem. No, są rzeczy ważne i ważniejsze. Prezydent Czech nosi kartony z żywnością, Duda leci do Stanów nosić za Trumpem jego teczkę. Ale wiecie co jest, no chyba tu śmiało można powiedzieć, jednym z takim skurwysyństwem ze strony Dudy? Nie dość, że olał powodzian, nie dość, że imprezuje, przepala publiczną kasę, gdzie jest teraz bardzo potrzebny każdy grosz, to jeszcze ma czelność publicznie na konferencjach krytykować kurwa rząd za to, że nie radzą sobie z akcją, która się na południu Polski dzieje. No jaką kurwa trzeba być mędą? Nie wiem, nie chcę obrażać tego, bo zaraz mi powiedzą, że obrażam prezydenta Polski, że nie mam szacunku. Chociaż szacunku do niego nie mam. Jestem tak wychowany, że na szacunek trzeba sobie zapracować, a nie go wymagać. A Duda, on nie zasłużył na mój szacunek, nie zapracował, więc zresztą jak na większości Polaków. Nie chcę się o Dudzie rozwodzić, jak powiedziałem, zrobię osobny temat, bo tutaj chcę o tych fake newsach w końcu mówić. Przepraszam was, że tak dużo was zasypuję informacjami, ale jest naprawdę tego tak dużo, a chciałbym wam przekazać jak najwięcej. Powiem jeszcze może tak, kończąc temat tych dwóch prezydentów. Czesi o swoim prezydencie mówią tak. Nasz, nie wiem czy ja to dobrze wypowiem, Falenka. Nie wiem co to znaczy, ale no tak mówią, czyli chodzi o szacunek, podziw. Polacy o pisowskim prezencie mówią krótko, debil. Ale każdy na swój przydomek ciężką pracą zapracował. I tak, żeby jeszcze przywalić tą przysłowiową szpilę do trumny,
to powiem tak, czeski prezydent Peter Paweł wczoraj odwiedził Bohunin przy granicy z Polską, by pomóc potrzebującym doszczętnie zniszczonym przez żywioł regionie i zapowiedzieć pomoc finansową. No a przecież mógł, nie wiem, pojechać sobie na jakieś dożynki i nawpierdalać się bigosu tak jak nasz Duda i posłuchać sobie Mazowsza za publiczne pieniądze. Mało tego. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, ale Wrocław, który jest teraz zagrożony zalaniem, będzie miał zaszczyt gościć prawdziwego prezydenta właśnie, Petera Paweł. Tam, gdzie powinien być, wiecie kto. No ale Polska niestety nie ma prezydenta i zobaczcie, czeski prezydent, kurwa, potrafi nosić paczki, kurwa, pomagać powodzianom, potrafi ich odwiedzić, nie wiem, podnieść na duchu, pokazać się, że jest ktoś taki jak prezydent danego kraju, że jest z tymi ludźmi, że się tymi ludźmi interesuje. Ale nie, kurwa, w pisowskim Matrixie Duda najpierw, kurwa, imprezuje na dożynkach, zamawia sobie za 350 000 Mazowsze, a potem jedzie, kurwa, do putinowskiego przyjaciela Trumpa. No i powiecie, jak się nie wkurwiać? Przecież to jest wstyd, że coś takiego jak Duda reprezentuje nasz kraj. Chociaż on nie reprezentuje naszego kraju, on reprezentuje PiS. Ale pamiętajcie, że to wszystko gówno znaczy, to wszystko nic nie znaczy, bo najważniejszy przekaz w tej całej tragedii na południu Polski jest to, że Tusk miał 2 jabłuszka i wpierdalał od żony szczawiową. Reszta to drobiazg. No oczywiście jeszcze to, że jak jebnięty Oskarek powiedział, że to było zaplanowane, powódź była zaplanowana przez Tuska. Kurwa, jeszcze... Wiecie co? Ja wam powiem tak. Jeszcze chwila i w telewizji Republika usłyszycie, że epidemia ospy w 1964 we Wrocławiu też była wina Tuska. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby zaczęli mówić, że to Niemcy zalali Polskę, tylko dla niepoznaki tą wodę puścili przez Czechy. W pisowskim Matrixie jest wszystko możliwe. Jsem slyšel, tak vás tady drží hodinu a půl spolu. My jsme teď přijeli, opravdu. Díky vám všem za to, že jste přijeli. Dneska, co jsme viděli, a začali jsme po Humíně, jsme jeli přes Opavu, Krnov, tady na Nikolovice až sem. Tak musím říct, že tolik dobrýho, tolik solidarity. Moc se o tom nemluví, ale jenom bych to připomínat, že je v nás ještě víc dobrýho, než toho špatného, na co pořád pozoruje. Takže dík za to a držím palce, ať se vám daří. Děkujeme vám. I teraz, moi drodzy, tak, nie chcę tu nikogo oskarżać, ja po prostu mogę wysnuwać swoje podejrzenia, swoje obawy. Jak wiecie, tak powiedziałem, jest od groma fake newsów, dezinformacji, półprawd, pomówień i to się nasila. Ja osobiście, być może się mylę, być może nie, tutaj tego nie przesądzam, ale uważam, że to ci tak zwani prawdziwi Polacy, prawdziwi patrioci, oczywiście ze strony PiS,
sieją ten cały ferment po to, żeby uderzyć właśnie w Tuska, w rząd, bo pisowców cholernie boli, że tak naprawdę Tusk świetnie sobie radzi, że oni oczywiście będą krytykować i cokolwiek on nie zrobi, zawsze będzie źle, będzie na nie. I według mnie, posunęli się do tego, że wysłali jakiegoś patriotę, który chodzi w przebraniu wojskowego i mówi, że Tusk będzie wysadzał zapory, będzie wysadzał tamy. No jaką kurwą jebaną trzeba być, jaką mędą społeczną, bez względu na to, czy to jest ze strony prawicy, bo nie podejrzewam, żeby to ktoś robił od Tuska, no bo raczej to jest mało, nie wiem, logiczne, no tak na mój prosty sposób myślenia, żeby Tusk wysyłał na samego siebie, żeby chodził ktoś i oczerniał Tuska. Ale pomyślcie, no wysyłają człowieka przebranego za wojskowego, murem za mundurem, pamiętajcie, przebranego za wojskowego, żeby siać dezinformację, żeby straszyć i tak już przerażonych ludzi, że może im woda odebrać dobytek, a co gorsza życie. Wysyłają jakąś mędę przebraną w mundur żołnierza Wojska Polskiego i rozsiewa ploty, że Tusk będzie wysadzał tamy. No ja pierdolę, no jaką kurwą jebaną trzeba być, jaką mędą. Przecież coś takiego powinno być z miejsca, ale to z miejsca wyłapany, aresztowany, wsadzony za kraty i wyrzucony klucz na długie lata. No jak tak można robić? No wiecie co, ja kiedyś wam mówiłem, że ja się nie obawiam wrogów zewnętrznych. Ja się bardziej obawiam właśnie wrogów wewnętrznych. Czyli takich kurwa psycholi jak ten, o którym mówię. Nigdzie nie ma zamiaru niczego wysadzać i też zamknijmy tę kwestię, także proszę wszystkich ludzi, żeby nie powtarzali tego typu dezinformacji. Namierzono człowieka, który przebrany w mundur wizytuje różne miejsca, udając wojskowego i informuje o tym, że za chwilę będą wysadzane wały. To już nie jest zabawa, to nie jest jakaś amatorka, tylko to są poważne kwestie. Także weźcie to pod uwagę. Bardzo proszę wszystkich bez wyjątku, jeśli zobaczycie czy usłyszycie kogoś, kto podaje się za przedstawiciela władz jakichkolwiek czy służb i opowiada takie rzeczy, po pierwsze nie wierzyć w to, po drugie natychmiast informować służby. Oczywiście każdy wyciąga swoje własne wnioski i jak powiedziałem, powtórzę to jeszcze raz. Można Tuska nie lubić, można go krytykować, ale nie można mu zarzucić tego, że się nie stara, że robi co może. Zarządów, gdyby to rząd PiS rządził, nawet nie chcę myśleć, ile by spółek nowych powstało i tak dalej. Może o tym też powiem później albo w następnym materiale. Ale chodzi o fake newsy. Jak pewnie nieraz zauważyliście, te fake newsy, konferencje prasowe pisowców. Przecież oni teraz, kurwa, jak nakręceni konferencje prasowe robią. W mediach społecznościowych powielają bzdury, już o tej zupce nawet nie będę wspominał. To, co wam puściłem na sam początku, ten filmik, że teraz telewizja Ruspublika, czyli ta pisowska szczujnia, szambo, zmieniło narrację i teraz się przypierdalają do Tuska o to, że on tam jest. No, powiem wam, że oni już nie wiedzą do czego się przypieprzyć. Dziennikarze, w cudzysłowie, Republiki, tak mówiłem wcześniej, narzekają, że ich nie wpuszczają na konferencję prasową. Kurwa, jak można coś takiego wpuścić? Oni tam nie idą po informacje o stanie, o sytuacji, jaka jest. Oni idą tam, byle coś dopieprzyć Tuskowi, żeby słowa Tuska wyciąć z kontekstu, żeby siać ferment, żeby siać zamieszanie.
oczerniać Tuska. Pewnie słyszeliście tą wypowiedź że o Tusku, że o pogodzie, że on nie przewiduje tam większych opadów i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że te sukinsyny wycięli z całości wypowiedź, bo ta wypowiedź owszem padła, że o tej pogodzie, że on nie przewiduje jakichś tam większych zagrożeń, ale w dalszej części, którą wycięli, powiedział dla całego kraju. Kurwa, słowo klucz, dla całego kraju. Oni to wycięli, zmanipulowali i wkleili to tylko w ten region, gdzie są powodzie. No takimi skurwysynami są. Są osoby zaginione, bo też jak się czyta w sieci, to niektórzy alarmowali o jakichś zaginionych, których nie było, o 100 osobach, które z wesela niby nie wróciły. Od razu prosiłem, żeby... Policja zresztą zajęła się tą sprawą od razu, ale poprosiłem już wczoraj i dzisiaj jeszcze domagałem się szybkiej informacji i ta informacja się pojawiła. To były nieprawdziwe. Ja nie mówię, że to jest zawsze, no wiecie, jakaś celowa dezinformacja. Taka się zdarza. Mamy do czynienia ze wszystkim po trochu. Znaczy nie możemy wykluczyć, bo przecież ta dezinformacja organizowana no, przez państwa wrogie Polsce, no to z tym się borykamy już od wielu miesięcy, głównie w związku z wojną w Ukrainie, ale też w czasie COVID-u. No to już jest niestety norma, nie tylko w Polsce, że te głównie farmy rosyjskich troli, ale nie tylko, generują dezinformację. Ale mamy też do czynienia z dezinformacją bez złej woli, spontaniczną. Mamy ludzi, którym wydaje się, że coś wiedzą i mamy do tego gigantyczną ilość źródeł informacji, media społecznościowe. Każdy, jeśli coś usłyszy, chce się podzielić tą informacją, nie wiedząc, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Dla mnie jest bardzo ważne i to jest, przepraszam, to nie ale pani mnie dobrze zrozumie, dlatego tak mi zależy, żeby przynajmniej telewizja publiczna, radio publiczne, no z oczywistych względów, bo służy obywatelom, a nie interesom, nie jesteście prywatną firmą, żeby starać się właśnie podawać wyłącznie sprawdzone informacje. I podajemy. Tak, i bardzo, bardzo doceniam wasz wysiłek i nie tylko ja. No ale że tępy pisowski elektorat nie jest zdolny do samodzielnego myślenia, do analizowania, do porównywania, do wyciągania wniosków, wszystko łyka jak młody pelikan i potem to też powiela te pisowskie fake newsy, te półprawdy, po prostu zwykłe kłamstwa. Oni wtedy, jak ktoś tam, nie wiem, jak w bęben wali w Tuska, oni są w 7. niebie i nieważne jest to, czy to jest prawda, czy nie. Ważne, że jest zgodne z linią partii i ich oczekiwaniem. Ale nie pomyślą tępe łby, że tym samym, w tym przypadku właśnie powodzi, szkodzą tym ludziom, którzy są już pokrzywdzeni przez właśnie te warunki atmosferyczne, które ich niestety spotkały. I nawet jak się rzuci w pysk bezpośrednio tym propagatorom tych fake newsów, myślicie, że się przyznają do winy, że uderzą się w pierś, powiedzą tak, przepraszamy, źle to odczytaliśmy, źle ludziom przekazaliśmy? Nie, skąd? Będą szli w zaparte, bo przecież to są tak mali ludzie, że nie potrafią przyznać się do winy, że nie potrafią uderzyć się w pierś i powiedzieć no sorry, winę tu, ale no faktycznie tutaj popełniliśmy błąd, tutaj no przekazaliśmy nierzetelne informacje jako dziennikarze. Nie, oni będą szli w zaparte, a piję tutaj do tego o kredyty, bo o tym też pewnie słyszeliście, że straszna nagonka na rząd Tuska poszła, że Tusk nie będzie pomagał powodzianom, ale będzie dawał im kredyty i wielkie oburzenie. Okazało się to fake newsem kolejnym, bo owszem, kredyty będą, ale to będą dla gmin, dla miast nisko oprocentowanie. Pomoc dla ludzi to inna bajka. Ale o tym za chwilę.
swoim Ja poziomem słyszałem inteligencji w wypowiedź tej pani chwili. minister Pauliny Hennig-Kloski. Ta wypowiedź dotyczyła uruchamiania środków dla samorządów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. I rzeczywiście te fundusze mają postać nisko oprocentowanych pożyczek, ale to są fundusze, które idą do samorządów. Wszyscy się A tak to, co pomylili? potem... Nie, wszyscy się pomylili. Słuchając w Radiu To jest Z, właśnie, wszędzie nie, wszyscy to jest właśnie słyszeli. potęga Wszyscy fake źle newsów. słyszeli. To jest właśnie potęga fake newsów, robienia polityki na ludzkiej tragedii, podnoszenia emocji ponad jakąś tam, nie wiem, spodziewaną wartość. Tak niestety działają dzisiejsze media społecznościowe, dlatego warto zawsze sięgnąć do źródła. Zgorzelski też I ma warto, kłopot ze zrozumieniem. usłyszał na antenie coś, skomentował to ad hoc. Problem w tym, że takiej wypowiedzi nie było. Moi drodzy, dezinformacja jest organizowana przez państwa wrogie Polsce i no, z tym się niestety borykamy, to jest norma. I tutaj w mediach społecznościowych każdy chce się podzielić informacją, nie wiedząc, czy jest to prawdziwa, czy nie. No, tak powiedziałem, dla pisowców im bardziej wali w Tuska, tym lepsza, nieważne czy prawdziwa, czy nie. Jak wyjdzie na jaw, że to było kłamstwo, i tak się nie przyznają, także tutaj nie ma co nawet dyskutować, bo pisowiec nie potrafi przyznać się do błędu. On, nawet jak wiecie doskonale, jak pisowski umysł działa. Jeśli pisowcowi rzucisz w twarz prawdą, to on ci powie: a Tusk 10 lat temu się zesrał w krzakach, a PO było za tym, żeby krzyżacy walczyli pod Grunwaldem. Takie teksty mniej więcej, ale jeśli chodzi właśnie o tą dezinformację, a szczególnie właśnie politycy powinni świecić przykładem, co niestety no, w Polsce jest no, nierealne, bo wiecie wszyscy, jak jest, o tym nawet nie muszę wspominać. I tak naprawdę wszyscy ci ludzie zalanych miast i wsi, oni na chwilę obecną mają, podejrzewam, w dupie politykę, bo oni mają na głowie co innego, ważniejsze sprawy, odbudowę swojego dobytku, ratunek swojego dobytku. I moi drodzy, to jest tak naprawdę czas solidarności ze wszystkimi. I tutaj nieważne, czy ktoś jest zwolennikiem PO, PiS, Konfederacji, wszyscy jesteśmy kurwa Polakami. I zamiast siać tą dezinformację, szczuć jeden na drugiego, powinniśmy się zjednoczyć i pomagać tym ludziom, bez względu na to, jakiej są opcji politycznej, jakiego wyzwania. Wszyscy kurwa jesteśmy Polakami. Choć wiem, że to do pisowskich łbów nie dotrze, bo dla nich każdy, kto nie jest pisowcem, jest wrogiem Polski, jest Niemcem, jest zdrajcą, sługusem Ryżego, gorszym sortem, obcą nacją i co tam jeszcze. Dla nich ważne jest dalej prowadzić wojenki, opluwać Tuska, opluwać rząd, a nie pomagać osobom. No i oczywiście rozsiewać bzdury po internecie, w mediach społecznościowych, byle tylko dowalić obecnemu rządowi. Mimo że rząd przejął kraj potwornie zadłużony i praktycznie z pustą kasą, na minusie. I nie pieprzcie mi tutaj, że PiS, kurde, miał full pieniędzy. Miał, jak drukował, jak popierdolony, to miał pieniądze, ale kiedyś to trzeba zacząć spłacać. I teraz to, że kraj jest na skraju bankructwa, musi i chce pomagać właśnie tym pokrzywdzonym osobom. I nie jest to pomoc, tak na przykład pomagał Morawiecki. Zaraz podam przykład. Pamiętacie, w tej całej pandemii Morawiecki
zaproponował czy zaoferował w swojej nieskończonej dobroci 3-miesięczne wakacje od kredytu. Czyli kredytobiorcy mogli przez 3 miesiące nie spłacać tego kredytu, ale po 3 miesiącach i tak muszą wszystko spłacić. To była pomoc pisowska w pigułce. A co zrobił ten zły Niemiec Tusk? No i teraz już widzę, jak zaraz się wyleje na mnie fala hejtu, czy na Tuska, że kłamca, że wszystko powie, tylko żeby mówić, ale nie dotrzyma słowa i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na tej fotografii tu widzicie, jak właśnie PiS manipuluje faktami. I opis właśnie jednego z internautów, który idealnie, że tak powiem, ogołocił te pisowskie kłamstwo. To jest taki jeden z wielu przykładów właśnie pisowskiego sposobu na ociemnianie tępego pisowskiego ludu. Ale wracając do Tuska. Tusk powiedział: będę nalegał, żeby środki z Unii pracowały na rzecz powodzian. Jestem tego pewien, pieniędzy starczy na odbudowę po powodzi. No i teraz pisowcy pewnie się zaraz tu odpalą. Będziemy odbudowywać mieszkania, domy z pieniędzy polskich i europejskich. Rząd nie będzie skąpił grosza. Nie zostawimy żadnej rodziny bez pomocy. Skala będzie wielokrotnie większa niż te 2 miliardy, które przygotowaliśmy. Będą bardzo solidne ulgi dla przedsiębiorców, nie tylko w ZUS-ie. Skala tych strat jest naprawdę gigantyczna. Tak, i musi pan mieć z tyłu głowy, że to będzie wszystko kosztowało, jak nie kilkanaście, to może i nawet kilkadziesiąt miliardów. Tak, wiemy o tym. I to skąd je wziąć? Będą te pieniądze. Będziemy korygować, będziemy przesuwać z tych inwestycji na te inwestycje. Najważniejsi są ludzie, a nie jakieś nawet bardzo istotne projekty, ale na początku trzeba pomóc ludziom. Trzeba będzie tak czy inaczej odbudować infrastrukturę. No dzisiaj w Jeleniej Górze mówią o oczyszczalniach ścieków, będziemy widzieli za 20-40 godzin, czy ona w ogóle będzie działała. No to są tego typu przypadki. Mosty. Tak jak już mówiłem, ta skala, jeśli chodzi o zniszczenia infrastruktury, nie będzie tak duża, będzie wyraźnie mniejsza niż w 1997 roku. Ona jest bardzo bolesna na tym terenie, ale nie jest ogólnopolska. Tak, dla porównania, nie wiem, czy w ogóle sobie jeszcze zdajemy sprawę, co było w 1997. Wtedy w całej Polsce zalaniu, zniszczeniu lub podniszczeniu uległo 680 000 mieszkań. Myślę, że tym razem będziemy mówili raczej o kilkudziesięciu tysięcy lokali mieszkalnych, które będą wymagały pomocy państwa. Chcę powiedzieć, że ja już to przetestowałem przy trąbach powietrznych, przy osuwiskach w Beskidach. Będziemy odbudowywać mieszkania, domy, infrastrukturę z pieniędzy polskich i europejskich, ale państwowych. Rząd tutaj nie będzie skąpił grosza. I nie zostawimy żadnej gminy, żadnej rodziny bez pomocy. No i teraz już po tych słowach widzę, jak pisowcy się odpalają. Tusk kłamie, bo mówi, że da, i jakby powiedział, że nic nie da. Jaki kurde chuj, nic nie daje, chytry, pewnie sobie ukradnie, ale jak zapowiada, że będzie pomagał, nic nie będzie pomagał, on kłamie, to nieprawda, on da Niemcom i tak dalej. Mogę się założyć, że będą tego typu teksty i tutaj się o każde pieniądze założę. Powiem wam, że tutaj właśnie z jednym z wpisów się w pełni zgadzam. Tusk nie zaprząta sobie głowy takimi utarczkami z tępymi pisowcami, nie odnosi się do tych debilnych oskarżeń tej pisowskiej wierchuszki,
Tusk po prostu robi swoje, skupił się na pomocy Polakom, swoim rodakom, a nie na tępych politycznych gierkach. I za to Tuska tutaj w pełni, między innymi za to w pełni tutaj szanuję. Zachowuje się jak prawdziwy polityk, a nie jak pisowska kurwa, która ma w dupie powodzian, a zrobi wszystko, żeby tylko z powrotem dorwać się do koryta. Robi politykę na tragedii właśnie tych ludzi, którzy są ofiarami powodzi. A jak wiecie, pisowcy niczym innym się nie zajmują, jak konferencje prasowe, jaki to Tusk i ten rząd nieudolny, jaki ten Tusk i ten rząd zły. Kurwa, pomocą nic, no. Zresztą, jeśli chodzi o pisowską pomoc, mówiłem w poprzednim materiale, no ale każdy ma swoje jakieś tam priorytety i swoje rzeczy ważne i ważniejsze, tak jak budyń Kaczyńskiego, Duda woli imprezować, jeździć do przyjaciela Putina do Stanów. Powodzian ma w dupie, tak samo PiS wydał 250 000, które nomen omen wpłacili fanatycy PiS-u, bo PiS przecież swoich pieniędzy nie wyda, prawda? Wydał z tych wpłat przez ludzi 250 000 na Powodzian, ale kryminalistę był gotów zapłacić 1 000 000. Także jak wiecie, są rzeczy ważne i ważniejsze, ale wróćmy jeszcze. Chciałbym, bo znowu widzę, że się rozgadałem, znowu ten materiał mi się jeszcze dłuższy zrobił niż wczoraj, przepraszam, ale chcę go już zamknąć właśnie o tych fejkach, żeby to się nie rozciągało. Wiem, że jestem gaduła i strasznie dużo gadam. Chcę sprostować jeszcze jeden fake, który też mi się wydaje jest dość ważny i warty sprostowania. Jak powiedział Tusk, każdy poszkodowany powodzią otrzyma 10 000 doraźnej natychmiastowej pomocy. Chodzi tutaj te 10 000, moi drodzy pisowcy, nie na odbudowę domu, ale na pomoc doraźna. Doraźna pomoc to znaczy żywność, ubrania, takie podstawowe rzeczy. To będzie natychmiastowa pomoc. Następnie 100 000 na remont mieszkania i 200 000 na odbudowę budynków mieszkalnych. To są pieniądze, które dostaną bezzwrotnie, to nie są pożyczki, więc nie mówcie, że tutaj Tusk rozdaje pożyczki, bo to są bezzwrotne zapomogi, a nawet pożyczka, ale bezzwrotna. Jak dodał Tusk, nie zostawimy żadnej gminy, żadnej rodziny bez pomocy. Mamy szczęście w tym nieszczęściu, że mamy takiego odpowiedzialnego premiera i cały rząd, bo jak wiecie, pisowcy by patrzyli, gdzie tutaj coś uszczknąć, założyć nowe spółki. O tym to też może w innym materiale. Ale powiem wam szczerze, że nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak zachowywałby się rząd PiS, kiedy oni na każdej tragedii ludzkiej robili przekręty i myśleli tylko, jakby tu zapełnić własne kieszenie. 10 000, co ja zrobię za 10 000, jak mam zniszczone mieszkanie? Więc jeszcze raz chciałbym bardzo precyzyjnie przekazać wszystkim powodzianom tę informację. Procedura jest bardzo prosta. I są to pieniądze, te 10 000, na natychmiastową pomoc związaną z dramatem utraty środków do życia na przykład. Po to, żeby przez tych najbliższych kilkanaście dni, żebyście mieli jakby za co żyć, mówiąc tak po ludzku. Ale jeśli chodzi o odbudowę czy remonty waszych mieszkań, budynków gospodarczych, garaży, będzie do waszej dyspozycji do 100 000 też bezzwrotnej pomocy. Nie kredytu, nie pożyczki, tylko bezzwrotnej do 100 000. W przypadku odbudowy domu mieszkalnego, budynku mieszkalnego do 200 000 złotych. Okej, rozgadałem się, przepraszam, już kończę powoli. Moi drodzy, może spuentuję ten dzisiejszy materiał w ten sposób. Mówią, że człowieka można poznać po jego butach, więc sami popatrzcie.
ubłocone, zniszczone, takie jak u tysięcy ludzi walczących z powodzią. Ten facet nie siedzi za biurkiem, przychodzi na zebrania sztabu kryzysowego wprost z miejsc zalanych i zniszczonych. I zaraz tam wraca, by pomagać ludziom na miejscu, aby koordynować pomoc, aby lepiej zrozumieć, co jest najbardziej potrzebne i tą pomoc zorganizować. Powiem wam, że jak sięgam pamięcią, nie mieliśmy wcześniej takiego premiera i choćby za to już należy mu się jakiś szacunek. Dla mnie Tusk jest normalny człowiek, który mądrze, normalnie mówi, prosto, jasno, logicznie, bez kluczenia, bez obelg, bez bełkotu i tej partyjnej nowomowy. Tak się powinno rozmawiać w polityce i w mediach. I powiem wam szczerze, że przez te 8 lat już prawie zapomniałem, jak to miało wyglądać, tak jak wygląda teraz. Na koniec mam taki apel do prawej strony internetu, tak zwanej prawej strony internetu. Powiem szczerze, mam tak serdecznie dość waszego plucia w czasie ludzkiej tragedii i robienia gównoburzy. Cała Polska pomaga wszystkim bez znaczenia na poglądy, więc może dobry czas na wzajemny szacunek i polecam zrobić coś dobrego. To naprawdę nie boli. Także moi drodzy, ja już wam bardzo dziękuję. Przepraszam, że tak to przeciągnąłem, że tak to się wydłużyło. Materiału mam jeszcze naprawdę bardzo dużo, ale teraz to już zapraszam was dopiero w niedzielę. Także dzisiaj i tak ostatnio 3 dni pod rząd robiłem, no część filmów robiłem po nocach, materiału, także taki materiał zrobić też trochę czasu potrzeba. Nie mówiąc już o zabieraniu materiałów, szukaniu i tak dalej, ale nie o tym. Zapraszam was oczywiście na czata na żywo w niedzielę. Pewnie będę ciągnął dalej ten temat. Mam nadzieję, że przybędziecie licznie, porozmawiamy sobie. Także wszystkim z całego serca bardzo dziękuję za cierpliwość, że wytrzymaliście tyle czasu ze mną. I cóż, zapraszam na Suchara Dnia i do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się, kochani, cześć. Antek, kurwa mać, musisz przestać spać. To już nie jest żart, tak mi wyszło z kart. Przestać musisz pić, tak nie można żyć. Żona krzyczy, Antek przestań, kurwa, weź popracuj nad tym, nie ćpaj już. Mariusz, kurwa mać, musisz przestać chlać, tak nie można żyć. Musisz przestać pić. Rysiek, kurwa mać, przestań Unię okradać, na rowerze dojeżdżać.